Witajcie serdecznie z tej strony Lipton. I to chyba wszystko, co powinienem powiedzieć na tym etapie materiału. Zapraszam Was na 20 minut znakomitego seansu. Prezentację kart rozpocznę od modelu Duke, która ze względu na swoją budowę i cenę może być ciekawym wyborem. Karta mierzy ponad 31 cm długości przy zachowaniu 11 cm szerokości. W jej skład wchodzi aktywny system chłodzenia z trzema 85 mm wentylatorami Torx drugiej generacji. Zadbano także o pasywną część coolingu. Całkiem masywny radiator wypełnia swoją powierzchnią cały laminat RTX. Jego zdaniem jest nie tylko odbiór ciepła z układu graficznego, ale także z MOSFET i cewek. Za to pamięć GDDR6 otrzymała osobny radiator o niskim profilu dodatkowo usztywniającym konstrukcję karty, a świadczy o tym przymocowanie go do śledzia z wyjściami obrazowymi. Znaczną część konstrukcji Duke wypełnia tworzywo sztuczne. Z tego materiału wykonano całą osłonę chłodzenia, jak i zakończenie backplate. Karta utrzymana jest w szaro-czarnej stylistyce. Dla fanów LEDów przygotowano jednak gratkę. Podświetlane logo serii Duke, sąsiadujące z łączą zasilania. Jeśli o nich mowa, to Duke wymaga użycia dwóch wiązek, jednej 8-pinowej i drugiej 6. Jest to wersja fabrycznie podkręcona. Ventus bez dopisku OC to jeden z najtańszych RTX-ów 2080 od MSI. Karta w przeciwieństwie do Duke to blisko 2,5-slotowa konstrukcja z dwoma 85 mm wentylatorami ulokowanymi w plastikowej osłonie. Niech Was jednak nie zmyli aktywna część kulera i tylko 27 cm długość laminatu. Pasywna część schładzacza to wizytówka tej karty. Ponad 2 cm grubości, robiąca wrażenie liczba żeberek i ciepłowodów. Jak mogliście się spodziewać, dwuczęściowy odpromiennik ciepła swoim obszarem oddziałuje nie tylko na układ graficzny, lecz także na MOSFET i cewki. Również i w tym modelu MSI zastosowało stelaż odbierający ciepło z pamięci GDDR6 i wszystkich pozostałych elementów laminatu wymagających chłodzenia. W karcie za ponad 3500 zł nie mogło zabraknąć backplate, który nie tylko uzupełnia jej wygląd, ale i odbiera ciepło z jej komponentów. To drugi model RTX 2080 tajwańskiej firmy, wymagający użycia wiązek PCI 6+2 pin i 6 pin. Wersje Ventus i Duke to mikrusy przy edycji Gaming X Trio. MSI przygotowało model karty, który pozbawiony jest absolutnie wszelkich kompromisów. To ogromna 2,5-slotowa konstrukcja z zestawem trzech wentylatorów Torx, osiągająca długość prawie 34 cm i szerokość ponad 12. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie aluminiowej osłony chłodzenia. Tak czy inaczej, w jej obrębie, jak już zdążyłem zaznaczyć, znajdują się trzy śmigła, dwa 95 mm i jeden bliższy śledziom o średnicy 85 mm. Pasywna część chłodzenia jest niemożliwa do opisania. To połączenie odpromiennika Ventusa i Duke. Powstała z tego mieszanka wybuchowa dwuczęściowego radiatora z 6 ciepłowodami o średnicy od 5 do 8 mm, obejmująca chłodzenie układu graficznego oraz sekcji zasilania. Oczywiście pamięć chłodzona jest w podobny sposób jak przy dwóch poprzednio opisywanych modelach. Wreszcie czas na backplate, nie odstający wyglądem od pozostałej części GPU. Błysk szczotkowanego aluminium daje mu wiele do uroku. Coś takiego chciałoby się widzieć na każdej karcie. Trio, jak przystało na bardziej dopakowaną wersję, należy zasilić dwoma wiązkami PCI Express 6+2 pin. Karta dostępna jest tylko w jednej wersji bez dopisku OC, aczkolwiek jej zegary zostały przetraktowane względem wersji fabrycznej do 1860 MHz w zegarze Boost. Ten model jest nie tylko skierowany do osób szukających maksymalnych osiągów, ale także tych lubujących się w światełkach. ROG Strix Gaming OC to flagowiec Asusa dla serii RTX 2080. Od czasów Pascali serii Advance w konstrukcji karty nie doszło do wielu znaczących zmian. Utrzymano bowiem wielkość radiatora, a aktywny system chłodzenia skupia trzy 90 mm wentylatory. Nowością jednak jest ich kształt. Łopatki wszystkich śmigieł połączone są pierścieniem. Nowy projekt zapewnia wyższe ciśnienie statyczne w obrębie osłony chłodzenia. A jakby tego było mało, wentylatory osiowe według Asusa mogą pracować z wyższą prędkością obrotową bez zwiększania poziomu hałasu w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Strix nowej generacji zyskał obustronne ramię, integrujące wszystkie najważniejsze komponenty karty, tak by te nie ulegały uginaniu. Ten sam element odpowiada za odbiór ciepła z pamięci GDDR6. Podobnie jak w Dualu, tak i w Strixie, wysokość chłodzenia liczy niespełna 4 cm, aczkolwiek droższy z modeli może liczyć na lepszą efektywność w chłodzeniu za sprawą 5 ciepłowodów transferujących ciepło pomiędzy aluminiowe żeberka. Najwyższy w hierarchii RTX 2080 w wykonaniu Asusa wymaga zasilania dwoma wiązkami 6+2 pin. Warto nadmienić, że na jego laminacie użytkownik odnajdzie dwa 4-pinowe
parafinowe złącza dla wentylatorów obudowy, przyłącze dla pasków LEDowych RGB oraz przycisk wyłączający lub włączający podświetlenie karty. Ten ostatni element zagrzał swoje miejsce w obrębie backplate. Jakby tego było mało, karta serii ROG oferuje dostęp do 2 BIOSów. Ich przełącznik znajduje się w bocznej sekcji laminatu. W trybach P i Q zaprogramowano 2 odbiegające od siebie ustawienia GPU. Użytkownik może sam decydować, czy karta ma być cicha jak myszka, czy może od startu zaoferuje maksymalną wydajność. Obok wersji Turbo, Dual to najtańsza odsłona RTX 2080 od firmy Asus. Niech Was jednak nie zmyli przynależność omawianego sampla do tej budżetowej serii. Dual w kooperacji z RTX-em zmienił się nie do poznania. Dalej jego wygląd utrzymany jest w czarno-białej stylistyce, ale prawdziwą wizytówką tej karty są jej gabaryty. Po włożeniu do komputera zajmuje ona powierzchnię 2,7 slota. Pasywną część chłodzenia tworzy radiator o, uwaga, prawie 4 cm grubości. To jednolity blok aluminiowych finów bez ciepłowodów, który chłodzi wszystkie najważniejsze komponenty laminatu, zaczynając od sekcji zasilania, a kończąc na pamięciach GDDR6. Nazwa Dual wiąże się z wyposażeniem konstrukcji karty w 2 90 mm wentylatory. To kolejny model RTX 2080, na którym nie mogło zabraknąć backplate'a. Tym razem pełni on funkcje czysto reprezentatywne. Dual zasilany jest 2 wiązkami PCI Express 6 i 6+2 pin. Do testów otrzymałem wersję fabrycznie podkręconą do wartości 1800 MHz w trybie Boost. Zotac Amp to konstrukcja o długości 30 cm, zajmująca w budowie nieco ponad 2 sloty. W obrębie plastikowej osłony chłodzenia znalazł się zestaw 3 85 mm wentylatorów. W czasie pracy owiewają one sporych rozmiarów dwuczęściowy radiator i 2 pary ciepłowodów o średnicy 8 mm. Odpromiennik ciepła odpowiedzialny jest wyłącznie za schładzanie układu graficznego Turing. Pamięć GDDR6, MOSFET i cewki podlegają chłodzeniu wspornika, aczkolwiek w tym produkcie należy uznać go za niskoprofilowy radiator przymocowany z obu stron do śledzia ze złączami obrazowymi. Na stronie wtórnej PCB pokryte jest backplate'em z logo serii Zotac Gaming. Uwaga, producent nie stosuje plomb gwarancyjnych, w związku z tym ewentualny demontaż kulera nie będzie wiązał się z jakimikolwiek konsekwencjami. Model ten wymaga zasilania 2 wiązkami, 6 pin oraz 6+2 pin. Wersja AMP w celu zapewnienia lepszej wydajności została podkręcona do poziomu 1830 MHz. Amp Extreme to flagowa seria kart graficznych marki Zotac. Pod jej skrzydła trafił oczywiście układ Turing, by rywalizować z takimi kartami jak Asus ROG Strix czy MSI Trio Gaming X. Konstrukcja high-endowego Ampa budzi podziw. To karta o długości ponad 31 cm i szerokości prawie 13. Aktywna część chłodzenia składa się z zestawu 3 śmigieł o średnicy 85 mm. Pod nimi skrywa się duży dwuczęściowy aluminiowy radiator, którego w odprowadzaniu ciepła wspomaga konfiguracja 6 dosyć grubych ciepłowodów. Za chłodzenie komponentów w sekcji zasilania, a także pamięci odpowiedzialny jest stelaż pełniący również funkcję usztywniacza laminatu. Na jego powierzchni odnajdziemy budzącą podziw 8-fazową sekcję zasilania. Jakby tego było mało, Zotac z opiskiem Amp Extreme oferuje 4 strefy podświetlenia swojego nowego produktu. Czyżby to nowa era w LED RGB kart graficznych? Chyba po raz pierwszy widzę w tego typu sprzęcie opcję włączenia tęczy. Tak czy inaczej, jest to wersja fabrycznie podkręcona do 1915 MHz w zegarze GPU Boost dla układu graficznego i do 1800 MHz jeśli chodzi o pamięć GDDR6. Karta wymaga zasilania 2x6+2 pin, jest to model z półpasywnym układem chłodzenia. Windforce to średniej klasy przedstawiciel RTX 2080 w wykonaniu Gigabyte'a. Karta mierzy 28 cm, a długość tę wyznacza osłona chłodzenia z 3 wentylatorami Windblade o średnicy 80 mm. Pasywna część składa się nietypowo, bo aż z 3 aluminiowych bloków połączonych ze sobą 4 miedzianymi heatpipami. Blok radiatora obejmuje chłodzenie układu graficznego, jak i komponentów w sekcji zasilania. Podobnie jak u innych producentów, taki tu backplate odbiera ciepło z laminatu, pełniąc rolę dodatkowego odpromiennika ciepła. Karta jest wyposażona w LEDy, są one ulokowane na lewym profilu, rozświetlając logo marki Gigabyte. Jak przystało na budżetowy model 280, Windforce zasilany jest 2 wiązkami 6 pin i 6+2 pin. Na pierwszy rzut oka Gaming OC wydaje się być wierną kopią edycji Windforce. W 90% tak rzeczywiście jest. Ten sam design osłony chłodzenia, te same wentylatory, backplate, a nawet laminat. Diabeł tkwi w szczegółach.
Wystarczy przyjrzeć się profilom obu kart i od razu otrzymujemy gotową odpowiedź na to, co je różni. Po pierwsze, układ chłodzenia Gaming OC jest wyraźnie większy. Co prawda nie zmieniła się liczba jego ciepłowodów czy średnica wentylatorów, natomiast samej konstrukcji aluminiowych finów dodano kilka milimetrów do wysokości. Drugie działanie Gigabyte'a skupiło się na zwiększeniu odległości wentylatorów od radiatora, co akurat może pozytywnie wpłynąć na aspekt kultury pracy. Poza tym, jak już mówiłem, to po prostu ulepszona wersja Windforce'a. Gameward Phoenix Golden Sample to odpowiednik Palita Gaming Pro OC. Karty te z dużą dozą prawdopodobieństwa projektowali ci sami inżynierowie, wszak od kilkunastu lat marka Gamewarda należy do Palita. Phoenix nie powiela jednak wielu wzorców z Gaming Pro. Co prawda pasywna część konstrukcji jest niewielka, ale już górujące nad nią 3 75 mm wentylatory niekoniecznie świadczą o tym, że jest to produkt wybitnie budżetowy. Jest to także jeden z nielicznych modeli w zestawieniu, którego osłona chłodzenia zawiera aluminiowe elementy. Na rewersie nie mogło zabraknąć backplate'u. Przynajmniej nie jest on tak krzykliwy jak w modelach Palita. Kartę zasilimy wiązkami 6 i 6+2 pin. Według przyjętej przez Nvidia specyfikacji jest to wersja fabrycznie podkręcona. Jej zegary równają się wersji Founders Edition RTX 2080. Palit Gaming Pro OC nie jest kartą, która porwie serce i duszę entuzjasty komputerowego. Niewielu z Was powiedziałoby, że jest to wytwór kosztujący ponad 3,5 tysiąca złotych, a jednak to wyjątkowo budżetowy przedstawiciel z układem TU-104. To dwuslotowa konstrukcja z dwoma 85 mm wentylatorami i wyjątkowo skromnym, niskoprofilowym radiatorem z zestawem 5 ciepłowodów. Tym niemniej czerpie ona wzorce z lepszych układów, bowiem ten sam odpromiennik ciepła odpowiada za schłodzenie sekcji zasilania, a także pamięci GDDR6. Zaskoczeniem było dla mnie ulokowanie w tak budżetowym modelu RTX paska LEDowego. Karta na rewersie ma backplate, a do jej zasilania niezbędne jest użycie dwóch wiązek 6 i 6+2 pin, czyli standard. Palit już przy paskalach pokazał, że nie należy traktować go jako marki budżetowej. Seria GameRock czy Jetstream w wielu modelach okazała się strzałem w dziesiątkę. Karty nie tylko świetnie wyglądały, ale także prezentowały bardzo wysoki poziom kultury pracy i potencjału OC. Czy firma powtórzy sukces tym razem z RTX-ami? W teorii jest to możliwe. Model GameRock Premium wygląda znakomicie. To potężny, pasywny układ chłodzenia, 4 ciepłowody o średnicy 7 mm, a całość zamykają dwa 95 mm wentylatory Turbo Fan Blade drugiej generacji o wyraźnie zaakcentowanym kształcie łopatek. Jakby tego było mało, rozmawiamy o karcie z 12-fazową sekcją zasilania będącą pod kontrolą Dr. Moss, wyposażoną w ciekawe podświetlenie LED RGB i dwa BIOSy, które przecież już tak rzadko goszczą w produktach premium. Model ten pracuje z zegarami w wersji Founders Edition, w związku z tym należy go uznać za opcję fabrycznie podkręconą. O pozycjonowaniu GameRocka może świadczyć wyposażenie go w dwie 8-pinowe wtyczki PCI Express, a wszystko byłoby tak piękne, gdyby nie ten backplate z graffiti rodem z lat 90. Testy zostały wykonane w rozdzielczości 4K, która sama w sobie miała niebagatelny wpływ na taktowanie układów graficznych. Wiele kart pracowały na granicy power limitu, przy czym tylko najlepsze z nich osiągały stabilne taktowanie na poziomie 2000 MHz po wykonaniu overclockingu. Zegar w granicach 2100 MHz jest możliwy do uzyskania na większości RTX-ów 2080, o ile dany model karty nie zostanie zablokowany przez power limit. Wszystkie testy zostały wykonane w zamkniętej obudowie. Prezentacja hałasu generowanego przez układy chłodzeń kart odbywała się po manualnej korekcie obrotów wentylatorów z danymi, które zostały zanotowane podczas pierwszej fazy testów. Kart nie mogłem rozbierać, tak też nad tym ubolewam. W związku z tym nie poświęciłem im zbyt wielkiej uwagi od strony budowy sekcji zasilania. Zgodnie z przewidywaniami w testach wydajności prym wiodą najdroższe konstrukcje: ROG Strix od Asusa, Zotac Amp Extreme oraz MSI Gaming X Trio. Na końcu stawki znalazły się tańsze produkcje Gigabyte'a, Asusa i MSI'a. Overclocking przynosi sporo niespodzianek. Gdzie się podział Zotac Amp Extreme? Co się dzieje z gigabajtami i tańszymi wersjami MSI? W zestawieniu dalej króluje Strix, ale cała reszta stawki mocno się wymieszała, do tego stopnia, że na drugim miejscu podium znalazło się miejsce dla Gaming Pro OC od Palita. Wow!
Wykres z poborem mocy wydaje się nakładać na wyniki wydajnościowe. Najszybsze wersje wykazują największe zapotrzebowanie na moc, co nie powinno nikogo dziwić, wszak to one nie są ograniczane limitem TDP. No i tak dobrnęliśmy do końca tego materiału. Udało mi się sprawdzić 12 RTX-ów 2080. Ten test miał być jeszcze większy, ale na czas nie przyszedł RTX 2080 w wersji referencyjnej. No i też z pewnych powodów nie zdołałem sprawdzić wersji MSI Hawk X. Tak czy inaczej, mamy 12 i z tej 12 pozwoliłem sobie wybrać 4 najciekawsze modele. Na początku powiem tak. Dla mnie najlepszą wersją, jeśli chodzi o wszystkie aspekty pracy karty graficznej, jest ROG Strix od Asusa. Nie tylko chodzi tutaj o znakomity wygląd, o możliwość podłączenia LEDów, wentylatorów do laminatu, ale też o kulturę pracy, dostępność 2 BIOSów, które naprawdę spisują się bardzo dobrze. Jeśli ktoś chce cichą kartę, włącza Quiet. Jeśli z kolei szuka maksymalnej wydajności i niskich temperatur, jest opcja Performance. I tutaj nie widzę problemu z działaniem tej karty graficznej. Poza tym, jak już wspominałem, znakomita kultura pracy, dobre temperatury, świetna jakość wykonania. Tylko jedna wada. Cena. Ponad 4200 zł. Jest to zabójcza wycena RTX 2080. Jeśli macie tyle pieniędzy i chcecie otrzymać najszybszą wersję, zarówno przed, jak i po OC, bardzo dobrą, jeśli chodzi o temperatury, kulturę pracy, to ok.
ale opłacalność tego modelu stoi na niskim poziomie i należy o tym wiedzieć. Doceniam wszystkie inne aspekty działania. Drugie miejsce albo drugi model, bo nie chciałbym tutaj w jakiś sposób wpływać na hierarchię, czy też na Wasze wybory. Po prostu polecam dla każdego z Was jakąś wersję. Wydaje mi się, że jest to najsłuszniejsze, a więc Palit GeForce RTX 2080 w wersji Game Rock. Bardzo fajna karta graficzna, która ma mnóstwo plusów, co zresztą nie jest zaskoczeniem, ponieważ Game Rock i Jetstream w poprzednich edycjach już spisywały się bardzo dobrze. W Pascalach GTX 1070 i GTX 1060 to były znakomite karty, które także rekomendowałem. W tym wypadku mówimy o karcie, która znowu bardzo fajnie wypada, jeśli chodzi o kulturę pracy, trochę gorzej, jeśli chodzi o temperatury. Fajny design, oprócz może tego backplate'u, dobra jakość wykonania, chłodzenie najważniejszych komponentów, tutaj absolutnie nie ma z tym żadnych problemów. Ale jest wada, oprócz tego backplate'u, jakby nie spojrzeć na to, limity mocy. Ta karta już fabrycznie jest dosyć mocno ograniczana. Przetaktowanie tej karty nie daje takich efektów jak na przykład Asus ROG Strix. Szczególnie jeśli będziecie grać w rozdzielczości 4K w dosyć wymagające tytuły, ta granica czy też te limity mocy będą dosyć mocno ograniczały tę kartę. Więc to jest wybór numer 2. Bardzo fajna karta, bo kosztuje 3629 zł, więc jest dużo tańsza od Asusa. No i wydaje mi się, że w tych pieniądzach jest ona rozsądnym wyborem. Numer 3. Tu miałem problem, bo z jednej strony mam fajną wersję MSI Gaming X Trio, ale tak wewnętrznie czuję się nią nieco rozczarowany, ponieważ wcześniej MSI wręcz deklasowała konkurencję, jeśli chodzi o kulturę pracy, możliwości przetaktowania. Teraz okazuje się, że Gaming X Trio jest dobrze wyceniona, ponieważ kosztuje 3800 zł i wydaje mi się, że ta wycena jest argumentowana jej sprawowaniem. Czyli kultura pracy nie jest wcale mistrzowska, temperatury są dosyć wysokie jak na tak duży układ. No i właśnie, gabaryty, które moim zdaniem są jednak minusem. Karta ta będzie lekko opadać w slocie, a poza tym przy okazji zajmować sąsiadujący PCI Express slot. Na plus potencjał OC, wygląd, backplate, który wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, bardzo fajnie to wygląda. Aczkolwiek to nie jest karta, która by mnie zachwyciła, której mógłbym przyznać 9/10 albo 10/10. Do tego trochę brakuje. No i wybór numer 4 dla mnie. Tania karta graficzna RTX 2080, również za około 3600 zł. Bardzo dobra kultura pracy. Powiem tak, jest to taki model, który walczy bezpośrednio z Palitem. Jest dużo mniejszy od Palita. Dla części osób, które być może będą chciały gdzieś ulokować w komputerze jeszcze dodatkowe karty rozszerzeń, jest to jakiś plus. No i jestem trochę zdziwiony tym, jak sprawuje się właśnie ten Gigabyte. On nie zachwyca wyglądem, wygląda dosyć niepozornie, a spisuje się bardzo dobrze, jeśli chodzi o temperatury, kulturę pracy. Trochę gorzej, jeśli chodzi o potencjał OC. Mamy ten sam problem, co z Palitem. Przyznam szczerze, że miałbym problem, którą wersję wybrać, czy Palita, czy Gigabyte'a. Tutaj Gigabyte także oferuje troszkę dłuższą gwarancję, 3+1, a nie 3-letnią. Z kolei Palit wygląda chyba trochę ciut lepiej. Ale to są już gusta i guściki. Tym niemniej te 4 wersje polecam. Tymi wersjami warto się zainteresować. Oczywiście mamy jeszcze masę innych modeli, też w tym teście, które brały udział, ale chyba dojdziemy do podobnych wniosków, że tamte wersje nie zachwyciły, albo miały problemy z wysokimi temperaturami, albo układ chłodzenia hałasował, albo ten potencjał OC nie był tak wysoki, jakiego oczekiwalibyśmy po tych wszystkich modelach za około 3800 zł. A już w ogóle rozczarowaniem jest Ampix Stream. Ja nie wiem, co się stało z tą kartą, ale sprawdzałem też inne testy i wypadał ten model bardzo podobnie, czyli też wysokie temperatury i dość głośny układ chłodzenia. Będę tę sprawę jeszcze wyjaśniał. Moi drodzy, to wszystko w tym materiale. Oczywiście pytajcie, zadawajcie masę pytań, czekam na nie. Być może będę mógł Wam przekazać jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Jeśli gdzieś się pomyliłem, to przepraszam, ale ten test jest na tyle rozbudowany, że wszystkiego nie da się ogarnąć w pojedynkę. Pa, pa, mówił Lipton. Do zobaczenia.